Który masz numery? 78. A ja 74, tylko w kiblu byłem. Cześć, witam Was moi drodzy. Pewnie słyszeliście, no ciężko o tym nie słyszeć. To przyćmiło wszystko, po prostu rozwalili system. Słyszeliście o tym spięciu na linii Kaczyński-Giertych. Najpierw Kaczyński wszedł na mównicę i nazwał Giertycha głównym sadystą kraju. Po chwili, gdy Giertych zajął jego miejsce na mównicy i poinformował, że jest wujem Jarosława, no nasz prezesuniu dostał piany na pysku, wrócił, stanął koło Giertycha i nazwał go między innymi łobuzem. No tak zaczęły się w wielkim skrócie środowe obrady Sejmu. No powiem Wam, było wesoło, ale tutaj to pewnie o tym wszyscy słyszeliście, ale chciałbym się z Wami czymś podzielić. Powiem Wam, że z tego całego wydarzenia właśnie to zdjęcie zrobiło mi dzień. Jest chyba można powiedzieć najbardziej ulubione zdjęcie, najlepsze ujęcie zdjęcia z tego dzisiejszego zamieszania. Zwróćcie uwagę, tutaj prezes gada, Giertych się do niego śmieje, Arendt wrzeszczy Wariatka, Błaszczak zastanawia się, czy warto się wtrącać, Karczmarczyk myśli o swoim nowym traktorze, no a Gostek jeszcze nie skumał, o co w tym wszystkim chodzi. Tak czy inaczej, no można powiedzieć, że nerwowo rozpoczęła się te trzydniowe posiedzenie Sejmu. A jak do tego doszło? No, jak wiecie, pisowcy niezbyt lubią, gdy im się mówi prawdę prosto w twarz. Wtedy dostają tej przysłowiowej piany na pysku i puszczają im hamulce. I tak chyba tutaj można powiedzieć, że zaczął to jeden z posłów koalicji, który Kaczyńskiemu prosto w jego wredne ślepia powiedział to, co powiedział. Zobaczcie, posłuchajcie. Jako wniosek formalny. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no, mieliśmy przed chwilą przykład wyjątkowej hipokryzji. No, Pan poucza w kwestii praworządności. Przecież całe 8 lat Waszych rządów to było od początku do końca łamanie praworządności. Przecież jedną z pierwszych decyzji, które zostały podjęte wtedy, kiedy doszliście do władzy, to wie Pan, co było? Cudowne ułaskawienie pańskich kolegów, cudowne ułaskawienie przez prezydenta pańskich kolegów. I ma Pan bezczelność dziś wychodzić i mówić o praworządności. Całe Wasze rządy to tylko z nazwy pańska partia przypomina Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę jesteście jednym wielkim zaprzeczeniem tych dwóch słów, Prawo i Sprawiedliwość, bo całe Wasze rządy to było łamanie praworządności w Polsce i próba podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości. Pan chciałby ręcznie sterować, co mają sędziowie robić, Pan chciałby ręcznie sterować i mówić, co jest dla Pana dobre, jaki wyrok jest dla Pana dobry, jaki wyrok jest dla Pana zły. Panu się czasy pomyliły, wie Pan. To nie jest PRL. Pan mentalnie jest w PRL-u, w innej rzeczywistości. Dziękuję. No i potem, moi drodzy, właśnie wszedł na mównicę Kaczyński i wygłosił swoje, nie wiem, chore wizje lub nawet powiem Wam, nie wiem jak to nazwać, może zagłuszanie własnego sumienia, bo tutaj chyba należy na każdym kroku przypominać, że to Kaczyński ostatni przesłuchiwał panią Skrzypek, a nie prokurator Giertycha. I wszyscy wiemy, jaki Kaczyński jest i podejrzewam, że ta rozmowa nie była miła. Zresztą już o tym mówiłem, że pisowcy aferę rozkręcili 3 dni po przesłuchaniu, czyli po śmierci Barbary Skrzypek. No ale wiecie, Kaczyński lubi zagłuszać swoje sumienie, czy z tymi spędami smoleńskimi. Teraz tańczy na grobie pani Skrzypek. No ale tak czy inaczej
Kaczyński wlazł na mównicę i zaczął dolewać oliwy do ognia. A co powiedział? Posłuchajcie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja chciałem prosić o zwołanie Konwentu Seniorów, a to w tym celu, by zwołać nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, które przedyskutowałoby problem, jak sądzę, istotny, mianowicie co oznacza humanitaryzm w demokracji walczącej. Jaki jest stosunek tego humanitaryzmu do sadyzmu? Bo mamy z jednej strony humanitarną decyzję o zwolnieniu mordercy Cyby, który jednego człowieka zabił, a drugiego usiłował zabić i bardzo niewiele brakowało, żeby to uczynił. A z drugiej strony mamy znęcanie się nad kobietami, dwoma paniami z Ministerstwa Sprawiedliwości w sposób wyjątkowo wręcz ohydny, taki można powiedzieć urbanowski. Mamy w tej chwili znęcanie się nad panią Wójcik i co gorsza jeszcze nad jej bardzo ciężko chorym synem. Mamy do czynienia także z doprowadzeniem do śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie i mamy tutaj na sali, można powiedzieć, głównego sadystę, Giertycha. Jakiego Giertycha? Bo to jego człowiek, jego adwokat najbardziej się znalcał podczas tego przesłuchania. I to jest dzisiaj sprawa naprawdę bardzo ważna, w najwyższym stopniu ważna, bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy demokracja walcząca to jest odrzucenie już wszystkich reguł cywilizacji europejskiej, Dziękuję bardzo. Jeszcze może coś pozostało. Pan poseł Sławomir Ćwik. Zwolennikiem przeświadczenia, że odrzucono już wszystkie. Polska ale 2053 warto droga. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. No i po tym dostał głos właśnie Giertych. No ale prezesunio się tak nauczył, że jemu wszystko wolno przez 8 lat i chciał się wciąć na mównicę, na miejsce Giertycha. No i w pewnym momencie i Kaczyński, i Giertych stali obok siebie na jednej mównicy. Potem po wymianie kilku zdań, banda pisowców otoczyła tą całą mównicę. Padły też tam słowa łotr, łobuz, padły też słowa morderca, ale o tym później. Tam, jak słyszeliście w tym przemówieniu Kaczyńskiego, Kaczyński zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu celem omówienia, czym jest humanitaryzm w demokracji walczącej. Jak powiedział, mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci Barbary Skrzypek podczas haniebne przesłuchanie. Mamy tutaj na sali głównego sadystę Giertycha, powiedział Kaczyński. O przesłuchaniach i humanitaryzmie to Kaczyński jest ostatnią osobą w tym kraju, która powinna w ogóle zabierać głos. Bo to, jak Kaczyński traktował starsze kobiety, młodsze kobiety, w ogóle kobiety, to wszyscy o tym doskonale wiemy. Także na temat humanitaryzmu to niech Kaczyński lepiej zamknie tą swoją parszywą jadaczkę. No i jak to bywa w naszym Sejmie, po słowach Kaczyńskiego na sali słychać było głośne buczenie ze strony posłów rządzącej koalicji, a przydupasy Kaczyńskiego nagrodzili te majaczenie tego oderwanego od rzeczywistości siewce łupieżu oklaskami, bo jakżeby inaczej.
Jarek powie, to jest święte. No i gdy na mównicy pojawił się Roman Giertych, by odpowiedzieć na zarzuty ze strony Kaczyńskiego, przy jego boku pojawił się niczym Feniks z popiołu nasz Jarosław, Zbawiciel Kaczyński. Zostałem nazwany przez pana Jarosława Kaczyńskiego, zaczął Giertych. Jego wypowiedź zakłócił, no bo jakżeby inaczej, ten kieszonkowy dyktatorek. Giertych do niego, Jarku, siadaj spokojnie, uspokój się, powiedział Giertych. Nie jestem z tobą na ty, łobuzie, wykrzyknął oburzony Kaczyński. Już zaczął tą swoją pianę z pyska toczyć. No i jak było w sumie do przewidzenia, na sali plenarnej zrobiło się ogromne zamieszanie. Posłowie PiS otoczyli mównicę, wykrzykując w kierunku Giertycha: złaź z mównicy, morderco. Aby uspokoić atmosferę, prowadzący obrady ogłosił przerwę. Zresztą zobaczcie to sami, pewnie większość z was, jak nie wszyscy, to widzieli, ale przeżyjmy to jeszcze raz. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. zostałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, spokojnie, uspokój się. Nie jestem Teraz- z tobą po imieniu, łobuzie. Teraz Panie głos ma Marszałku, pan nie poseł jestem- Roman Giertych. Łobuzie. Nie jestem z A jeżeli panem, chodzi o pana panie Kaczyński po imieniu, Jest. tylko badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Przepraszam bardzo. Kaczyńskiego, daleko spowinowaczonym. Mów mi wuju, Jarku. Złaź morderco! Natomiast Złaź jeżeli morderco! chodzi, proszę państwa, o istotę sprawy. Panie Marszałku, może przerwę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę opuścić mównicę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Panie pośle Giertych. Panie pośle Giertych. Proszę opuścić mównicę. Zwracam się do wszystkich posłów. Ale wszyscy. Jest 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Opuszczamy mównicę. No i wiecie, jak pisowcy są jak wściekłe psy, jak poczują krew, to będą kąsać, szarpać do upadłego. Tutaj wrzucę wam materiał, chociaż tam praktycznie nie słychać i tutaj można się zdać tylko na słowa. Tomasz Trela napisał w mediach społecznościowych, że Gostek wpadł też w amok. Straszył posła Trelę i jego rodzinę, że zajmą się nimi służby specjalne, a on tego dopilnuje, że będzie siedział. Świadkami rzekomo jest Jacek Karnowski, Witold Zębaczyński, Adrian Witczek. Trela napisał w mediach społecznościowych, że jego prawnicy już pracują nad zawiadomieniem do prokuratury i że nie przestraszył się i dalej będzie rozliczał PiS. No, ja wam wrzucę to nagranie, chociaż tam niewiele słychać i tutaj, że tak powiem, można tylko uwierzyć na słowo. Ale znając Gostka, jestem w stanie w to uwierzyć. Obejrzyjcie, bo do słuchania to chyba niewiele tutaj jest. Jest 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Opuszczamy mównicę.
No i na koniec zostawiłem już taką wyjątkową patologię. Posłanka PiS Iwona Arendt podczas spięcia, do którego doszło między Kaczyńskim a Giertychem, wykrzykiwała, jak słyszeliście, widzieliście, w stronę posła koalicji, czyli Giertycha, złaś morderco. A jakie życiowe osiągnięcia ma ta pani? No można tutaj chyba zaliczyć, że wychowała syna na damskiego boksera, dała się poderwać jakiemuś Kasanowie z niepełnym podstawowym, miała odejść z polityki, ale wróciła do niej po 2 tygodniach. No i dzisiaj nazwała Giertycha mordercą, zaraz za co dostanie pozew i znów będzie płacz i zgrzytanie zębami, że to jest atak na patriotów, że to jest mszczenie się na polskich patriotach, że jest prześladowanie bodnarowców. Znamy te wszystkie teksty. Wyobraźcie sobie, że na pytanie, czy ma jakieś dowody, odpowiedziała zdecydowanie, że tak. No, ma dowody, że Giertych jest mordercą. Wystarczy, że pani Basia Skrzypek po tym przesłuchaniu źle się czuła. Giertych tutaj zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec posłanki Arendt. No, Arendt odparła, no proszę bardzo, niech mnie pozywa, ja bardzo chętnie z panem Giertychem spotkam się w sądzie, udowodnię mu, że jest pośrednio mordercą, wykrzyczała Arendt. Tutaj akurat dziennikarz próbował z nią rozmawiać. No, grzecznie, kulturalnie, spokojnie próbował z nią rozmawiać, ale tak jak mówiłem, jak pisowcy dostaną piany na pysk, już ich nic nie jest w stanie wyhamować. Zresztą zobaczcie to na własne oczy. Bo jest pośrednio mordercą. Panią Basię Skrzypek niestety, ale jego adwokaci tak doprowadzili do takiego stanu panią Barbarę Skrzypek, że niestety, ale oczywiście, ale to wystarczy, że pani Basia Skrzypek mówiła, że po tym przesłuchaniu źle się czuła. Wiele nieprawidłowości podczas... Ale proszę mi nie przerywać, jak pan mnie zadał pytanie, to panu odpowiem. No to konkretnie. Wiele nieprawidłowości przy przesłuchaniu pani Barbary Skrzypek. Właśnie dzisiaj zapraszamy o 12 na komisję i tam pan się dowie. No to zapraszam i pan tam się dowie. No to mówię, nie będę nie będę panu mówiła no oczywiście, bo to jest morderca. Pośrednio to jest morderca i to powtórzę. Jakie pani ma dowody? Zapraszam o 12. Ale może pani mi teraz Nie, o 12 pan Roman Giertych zapowiada o wobec pani 12 zapraszam. I proszę bardzo, niech mnie pozywa. Ja bardzo chętnie z panem Giertychem spotkam się w sądzie. I udowodnię mu, że jest Ale pośrednio... nie była pani na razie w stanie tu mi podać tych rzeczy. Ale o 12 zapraszam. Ale rozmawiamy tu i teraz. Wszystko pani... I przypomnę jeszcze raz tak pokrótce historię tej jakże kryształowej posłanki PiS, która oskarża człowieka, nazywa człowieka mordercą. Otóż no, romans tej pani i kariera oszusta. No taka historia Kasanowy. Tomasz J. zarządów PiS przeniknął do centrum polskiej polityki i przez lata bazował na wyrobionych tam kontaktach, zarabiając krocie. Ta niebywała kariera była możliwa, bo Tomasz J. miał romans z posłanką PiS właśnie Iwoną Arendt, która otworzyła przed nim drzwi na wielkie salony. Był na ty z posłami, ministrami, a także członkami zarządów kluczowych spółek Skarbu Państwa, w tym oczywiście Orlenu i Tauronu. Kiedyś tacy ludzie jak Iwona Arendt stanowili margines społeczny. Dzisiaj zasiadają w Sejmie i tu chyba nie trzeba nic więcej dodawać. No i na koniec, ale to już tak na koniec i króciutko parę słów. No oczywiście usłużny podnóżek Kaczyńskiego, czyli Andrzej Duda, też się musiał wypowiedzieć na ten temat. No,
Tutaj chyba nie muszę nawet wspominać, po czyjej stronie stanął. To, co napisał w mediach społecznościowych, widzicie tutaj, a ja powiem tak. Andrzejku, nie szarżuj tak z tym swoim myśleniem, bo to tak udowodniłeś już niejednokrotnie, że tobie to w ogóle nie wychodzi. Bo to Kaczyński oskarżył Giertycha o sadyzm, a rząd o przyczynienie się do śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek. To Kaczyński postanowił zepsuć tym wszystkim ludziom, którzy chcieli obchodzić 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II. A zrobił to dlatego, bo papież nawoływał do miłości, no i Kaczyński wybrał nienawiść. Także Andrzejku, zamilcz chłopie, wstydu oszczędź. Także na dzisiaj to tyle. Jak zawsze piszcie proszę, co o tym myślicie. Jak, nie wiem, to postrzegacie, dla mnie to cyrk. No i oczywiście, to jak tu widzicie, to do wszystkich moich hejterów przedstawiam wam zdjęcie. Tutaj kajam się normalnie, że pracuję dla Putina i Merkel i w ogóle, także widzicie, tutaj odbieram przekazy pocztowe od Tuska, Trzaskowskiego, Niemców, Putina, Solorza, od kogo tam tylko chcecie, tak? Wrzucam to zdjęcie, żebyście wiedzieli, że pracuję dla wrogów ojczyzny. Dobra, na dzisiaj tyle, żarty żartami. Jutro, moi drodzy, raczej materiału nie zrobię, bo nie wiem, o której wrócę do domu. Dzisiaj tak na szybkiego, na gorąco tą szopkę w Sejmie wam przedstawiłem i cóż, dzięki wielkie i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Gdyby to PiS rządziło i doszłoby do takiej tragedii, że najbliższy współpracownik pana premiera Donalda Tuska nie eksperymentujmy intelektualnie, by zmarł w takich okolicznościach. Wie pan, panie redaktorze, co by było? Od razu byłby wszczęty artykuł 7, od razu mielibyśmy wystąpienia komisarzy Unii Europejskiej. Możemy, jeśli pan pozwoli, pan gdyba, ja bym chciał zapytać pana o konkret, była taka sytuacja za rządów Prawa i Sprawiedliwości w roku 2007, kiedy ABW kierowane przez Bogdana Święczkowskiego wkroczyło do domu Barbary Blido, ona popełniła samobójstwo. Błędów proceduralnych była cała masa, mogę panu to wyliczać w tej chwili, jeśli pana to interesuje. Niedawno pan prezydent powołał Bogdana Święczkowskiego, tego, który kierował akcją ABW w sprawie Blidy, na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Miał prawo, pan prezydent. Miał prawo, ale taką decyzję czy to było rzetelne i uczciwe? Jeżeli w tej chwili oskarżacie obecny obóz o błędy popełnione podczas przesłuchania, tam były ewidentne błędy ABW, Blida nie żyje, a Święczkowski jest prezesem Trybunału powołanym przez pana prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda uważał, że pan prezes, pan sędzia Święczkowski jest najlepszym kandydatem na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego i stąd decyzja indywidualna pana prezydenta. Nie widzi analogii, że macie pretensje o proceduralne błędy organów ścigania w sprawie Barbary Skrzypek, śmierci Barbary Skrzypek, a nie widzieliście takich błędów Święczkowskiego proceduralnych w sprawie akcji ABW w domu Blidy? Pan prezes Święczkowski zawsze podejmował decyzje zgodne z prawem. Kierował ABW, nie żyje człowiek. I stąd dzisiaj jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej został wybrany do tego Trybunału Konstytucyjnego. Dowodów. W przeciwieństwie do pani, do pani prokurator Wrzosek, która państwo, tylko i wyłącznie panie ministrze, niechęcią do środowiska rozumiem, ale nie przedstawili państwo dowodów dotyczących naruszenia prawa podczas tego przesłuchania. Macie pretensje o, waszym zdaniem, niedopuszczenie pełnomocnika. Mogła zrobić pani Wrzosek tak, żeby dopuścić pełnomocnika, ale nie musiała. Takie jest prawo. Mogła rejestrować to przesłuchanie, nie rejestrowała. Też miała do tego prawo. A zatem szukam tu analogii, ale widzę, że to dla pana jest sprawa Gdyby były dochowane wszelkie procedury i racjonalność postępowania, nie doszłoby do tej tragedii.